trakcie moich badań etnograficznych, które teraz prowadzę, udało mi się znaleźć 30 grobów na 10 cmentarzach, z czego 10 to są groby osób niezidentyfikowanych, tak jak tutaj teraz pochowane 2 osoby. No i z tych nowych grobów właśnie, o których rozmawialiśmy, dowiedziałam się, czy w zasadzie sama zobaczyłam nowy grób w Białowieży. To jest nowy grób NN. Jest też grób NN w Dubiczach Cerkiewnych, w Narewce. I z Twoich obserwacji, jeżeli chodzi o ten nowy grób na cmentarzu w Białowieży, jak sądzisz, kiedy mogło dojść do pochówku? Tutaj też nie chcę skłamać, wydaje mi się, że to musiało być jakoś wiosną tego roku, ponieważ ja tak odwiedzam te groby cyklicznie co kilka miesięcy i nie widziałam tego grobu wcześniej, kiedy byłam tutaj, wydaje mi się, w marcu. I też nie udało mi się znaleźć żadnych informacji w internecie czy w mediach na temat tych pochówków, czyli one też musiały się odbyć po prostu bez żadnej informacji publicznej. Jak oceniasz to, że tak naprawdę trudno nawet nie tylko oddać cześć tym zmarłym i godnie ich pochować, ale nawet z perspektywy naukowca trudno to wszystko zarchiwizować, zdokumentować, poukładać, policzyć. Tak, tak. Ja też w trakcie moich badań zaczęłam prowadzić sobie taką własną statystykę po prostu na potrzeby moich badań o tym, ile osób jest właśnie pochowanych w Polsce i gdzie może też by to było przydatne dla osób, dla rodzin, które kiedyś może będą szukały swoich bliskich. No i pytasz mnie o ocenę. Trudno jest to ocenić. Wydaje mi się, że z perspektywy moich badań też mam takie poczucie, że te badania się nigdy nie skończą, bo tych grobów cały czas też przybywa i ja też już muszę moje badania kiedyś zakończyć, ale tak mam poczucie, że to będzie tylko jakby fragment tej historii. Ja przepraszam, ale nie wiadomo skąd oni pochodzą ci. Z Etiopii, z Erytrei. Tak. Młodzi ludzie czy nie? Młodzi. Młodzi, 20-30 lat. No mówię, czyjś synowie. Tak. Tak, to jest straszna rzecz. Pani tutaj nie była na tych poprzednich dwóch? Nie to byłam już właśnie, no. Wcześniej. Właśnie. Straszna rzecz. Obok Państwa macie też grób swoich bliskich, tak? Tak, bo dzisiaj... tak. Czyli też przychodząc tutaj można liczyć, że Państwo się zatrzymają, pomodlą przy tych grobach? Właśnie. Moja córka przyjechała z Kielc, to ona, mamo, to jest takie straszne, mówi, przecież to oni mają rodziny, jak mi zaczęła, Boże jedyny, już tak to przeżyła strasznie, że nie wiem. Zdjęcia porobiłam. Bo to jest rzeczywiście straszne. Bo oni umarli tutaj niedaleko Państwa miejsca zamieszkania. No oni by zostali wyłowieni. Tak. No właśnie. Tak jest, no idziemy. Tak to jest, takie jest. To jest wojna. Polska ziemia, lekka ziemia. A wracając jeszcze, słuchaj, do rozmowy z Tobą, to czy zauważyłaś podczas swojej pracy badawczej, żeby instytucje państwowe ewidencjonowały te wszystkie groby, żeby to było gdzieś zebrane w jednym systemie? Nie mam takich informacji. Ja głównie bazuję na informacjach od lokalnych, albo gminnych, albo miejskich ośrodków pomocy społecznej, które mają informacje na temat pochowanych osób, ale nie dotarłam do żadnej listy czy ewidencji wszystkich osób, które zmarły czy zostały pochowane, bo to też... Twój uniwersytet jest we Włoszech, tak? Tak jest. A jak wygląda sytuacja podobnie, jeżeli chodzi o Włochy? Czy tam te pochówki migrantów, uchodźców są jakoś w inny sposób organizowane, też ewidencjonowane? To znaczy, ja się nie zajmuję badawczo Włochami, z tego co wiem, pośrednio tak, zajmując się w ogóle tematem migracji. Włochy mają raczej do czynienia z masowymi śmierciami w przypadku na przykład zatonięć statków.
I z tego co wiem, były różne podejścia, głównie na Sycylii czy na Wyspach, ale też i na południowej części Włoch, żeby na przykład tworzyć oddzielne cmentarze dla osób, które zginęły w trakcie tych... Oddzielne cmentarze. Tak, to znaczy nowe cmentarze dla osób, które zmarły w trakcie na przykład katastrofy morskiej, które właśnie płynęły na przykład z Libii czy z Tunezji. Wiem też, że na Sycylii osoby są chowane, tak jak w Polsce, tutaj po prostu na lokalnych cmentarzach. Jak przyjmuje to społeczność miejscowa? Tego ci niestety nie powiem, niestety tego nie wiem. Wiem jedynie, i to też dla mnie było ciekawe, że na przykład w 2013 roku po jednej takiej dużej katastrofie, gdzie zginęło kilkaset osób, Włochy, czy w zasadzie rząd Włoch ogłosił żałobę, dzień żałoby. Więc wydaje mi się, że z takiej też perspektywy państwa tamte śmierci, które miały miejsce, były bardziej dostrzeżone, ale też rozumiem ze względu na to, że skala była inna, także na przykład w jednym dniu ginęło kilkaset osób i ta tragedia była łatwiej dostrzeżona. We Włoszech łatwiej informować o kryzysie humanitarnym, który tam trwa, niż w Polsce o kryzysie przy granicy z Białorusią? Też nie do końca. Czytam teraz taką książkę właśnie o włoskich pushbackach z początku XXI wieku i na przykład był problem, że włoscy rybacy, którzy znajdowali na przykład ciała płynące w wodzie, bali się to zgłaszać, bo bali się później jakichś reperkusji, czy w sumie nie wiadomo czego, ale po prostu bały się w ogóle tego tematu dotykać. Były też takie opisane sytuacje, że po jakiejś katastrofie morskiej w ogóle nie były przez jakiś czas te ciała wyławiane, nie były szukane, no bo też nikt nie informował przez to właśnie, że się bał, bo były też sytuacje, że jeżeli jakiś rybak na przykład znalazł dryfującą łódkę i zabrał ludzi i zabrał ich do najbliższego portu, no to mógł być postawiony przed sądem za szmuglowanie migrantów, za handel ludźmi. I tak też z tego co wiem, ale tak jak mówię, nie zajmuję się tym tematem bardzo blisko, działają różne organizacje pozarządowe, które mają własne statki i próbują wyręczyć państwo w takich sytuacjach. Tak, ale też wiem, że nie wszystkie włoskie porty na przykład wyrażają zgodę na dopłynięcie z tymi ludźmi. Więc ta sytuacja jest inna. Ale też, tak jak mówiłam, zauważyłam różnicę, że te śmierci, no właśnie, były może jakoś bardziej dostrzeżone, chociaż też podejrzewam, że ta liczba przytłacza po pewnym czasie. Tak jak mówię, te opisy takie najbardziej dramatyczne to były sprzed kilkunastu, 10 lat, więc wiem, jak to jest w tym momencie i jak teraz wyglądają pochówki osób, które zmarły teraz w ostatnich latach. A gdzie i kiedy będzie można zapoznać się z efektami Twojej pracy? Tego jeszcze nie wiem, mam jeszcze rok do zakończenia badań, więc przez ten rok będę już pisać pracę doktorską i być może ukaże się z tego jakaś książka naukowa, raczej po angielsku, ale tak jak mówię, jeszcze nie wiem, na razie skupiam się, żeby dokończyć badanie i odwiedzić wszystkie groby tutaj w Polsce. Skupiałam się na Podlasiu, a teraz już właśnie w Lubelskim. No i później tak, zacząć pisać, opisywać. Czy przydają się te informacje do Twojej pracy, które zamieszczam na swoich stronach? Tak, ja tutaj bazowałam w dużej mierze na filmach, a przede wszystkim na tych reportażach z pogrzebów, no bo ja też nie mieszkałam w Polsce na stałe i nie mogłam tutaj być w trakcie pogrzebów i to były dla mnie też takie cenne źródła, żeby zobaczyć właśnie, kto był obecny, jak wyglądał ten pogrzeb, a w jakim obrządku był przeprowadzony i gdzie też przede wszystkim w ogóle informacje o tym, gdzie są groby, no bo tak jak mówiłam, no nie wszystkich grobach wiem i też być może są groby, o których ja nie wiem, w miejscowościach, o których ja nie wiem i może się nie dowiemy. Sokółka, Krynki,
Byłaś też tam? Byłam w Sokółce, byłam w Krynkach, Bochonikach, Saki? w Sakach, w Wólce Terechowskiej, w Narewce, w Białowieży. Tutaj teraz jeszcze te dwa Jeszcze cmentarze. Koroszczyn został. Koroszczyn i tak, w Koroszczynie jeszcze nie byłam. No i tutaj Janów Podlaski. To jest tak, to ja naliczyłam 10 miejscowości, czyli 10 cmentarzy i 30 grobów. Dziękuję. Dzięki. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli uważasz, że to co robię jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach Subpi i Buy Coffee, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Dodaj komentarz, zasubskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia.